Every day, 2 million pedestrians go out and 400,000 vehicles are on the streets of Warsaw. Daily, over 200 cars are stolen and many more instances of theft and violence. Thanks to monitoring, we can prevent those situations. Today we are in front of one of the security centers of capital city. We want to show you how this institution works, what's the range of their duties and what technology they use. Witam Pana. Chcielibyśmy Dobry. zadać Panu kilka pytań na temat monitoringu oraz jego działania w Warszawie. Pierwsze pytanie, ile jest ośrodków zajmujących się monitoringiem? No więc aktualnie mamy 16 centrów oglądowych rozmieszczonych na wszystkich komendach rejonowych i komisariatach policji w Warszawie. W całym systemie funkcjonuje 414 kamer, ale na bieżąco przez operatorów obserwowanych jest 323 kamery w 18 dzielnicach Warszawy. Operatorów mamy 190 osób przez 24 godziny na bieżąco ogląda obraz. Ile są składowane nagrania z kamer miejskiego monitoringu? A nagrania są przez 30 dni składowane na rejestratorach, a następnie po 30 dniach są nadpisywane. Oczywiście można je zgrać przez te 30 dni na dowolny nośnik. Rozumiemy. A jaka jest specyfikacja kamer? Chodzi o takie typowe kamery, których jest najwięcej. No więc praktycznie wszystkie kamery, które są obserwowane przez operatorów, są to kamery szybkoobrotowe. Można sobie nimi sterować. Mają 18-krotny zoom optyczny, czyli praktycznie z odległości 150 metrów można twarz rozpoznać. A kto korzysta z Państwa usług? Wszystkie zdarzenia są przekazywane do policji i oficer dyżurny decyduje o wysłaniu załogi lub przekazaniu informacji do Straży Miejskiej. A czy system jest w jakikolwiek sposób zautomatyzowany? Czy na przykład automatycznie rozpoznaje twarze bądź tablice rejestracyjne samochodów? Nie mamy takich aplikacji. Słabo te aplikacje zdawały egzamin. One bardziej są do kamer stacjonarnych i umieszczonych w jakichś terenach zamkniętych. Mamy system rozpoznawania tablic, który został wybudowany w 2007 roku. Korzysta z niego policja, ale to są kamerki dedykowane specjalnie, dodatkowe kamery umieszczone na pasach drogowych. Czy zdarzyły się jakiekolwiek włamania do systemu? Nie, nigdy nie było żadnych włamań. Mamy oddzielną sieć na światłowodach wybudowana. Są to nasze światłowody. Nie dzierżawimy światłowodów, nie ma punktu styku z publicznymi operatorami. A co ile kamery są unowocześniane wraz z systemem? Najstarsze kamerki mają po 10 lat i te kamery właśnie teraz będą wymieniane na kamery cyfrowe Full HD i rozpoczęliśmy ten proces w zeszłym roku. Nowoczesna kamerka Full HD cyfrowa kosztuje około 16 000 złotych, ale to jest koszt tylko kamery, natomiast trzeba jeszcze wziąć pod uwagę koszt wybudowania światłowodu, koszt przyłączenia do sieci. W sumie można powiedzieć, że uruchomienie nowego punktu kosztuje od 100 do 150 000 złotych. Jaki jest spadek przestępczości w miejscach, gdzie pojawia się kamera? Spadek przestępczości od 40 do 60% następuje na terenach, których są objęte działaniem kamer. Czy kamery w jakikolwiek sposób rejestrują dźwięk? Nie mamy kamer, które rejestrują dźwięk. Czy z jakichkolwiek kamer jest udostępniany livestream, dlatego że w internecie... Nie, ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie udostępniamy obrazu z tych kamer w internecie. Nawet my jako operatorzy tego systemu nie mamy dostępu do materiałów zarejestrowanych. Dostęp do tych materiałów ma tylko policja i ona zarządza tym materiałem zarejestrowanym, natomiast w internecie ani gdziekolwiek indziej nie ma możliwości dostępu do obrazu z tych kamer. Bardzo dziękujemy za wywiad i Dziękuję życzymy bardzo. powodzenia w wykrywaniu przestępstw. Dzięki.
So, to sum it all up, in Poland we have 713 cameras, where in London there's about 1 million. According to the statistics, average Londoner is filmed about 300 times a day. There are two types of cameras, analog and digital. Two models of cameras are most commonly used, fixed and PTZ, which can be controlled by operator. For transmitting analog data, we need one cable per camera. Digital systems use Internet Protocol, so the limit is the bitrate. There are two types of monitoring systems. CCTV uses registers to collect data from all analog cameras. IP system is a digitized and networked version of closed-circuit TV. Thanks to PC server-based system, network cameras can send video anywhere and can be administrated from any location. Warsaw spent about 10 million zlotys to develop monitoring system. Monitoring is also very helpful when it comes to police investigations. Stored recordings may help to discover backgrounds of criminal acts. We will ask pedestrians about their feelings associated with monitoring and privacy. Pierwsze pytanie, czy czuje się Pani obserwowana przez warszawski monitoring? Tak, czuję się obserwowana. Proszę pana, nie czuję się obserwowany, nie wiem, nie widzę, aczkolwiek wiem, że jest. Absolutnie nie. Uważam, że jeżeli jest monitoring, pozwala na bezpieczne po prostu funkcjonowanie w mieście. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę nie odczuwam tego, żeby naokoło mnie było aż tyle kamer, które mnie obserwują. Tak, oczywiście, ze względu na to, że i na ulicach, i przy bankach są wszędzie kamery, także czuję, że jestem obserwowany. Obserwowana nie, ale czuję się bezpiecznie. A czy według Pani poprawia to Pani bezpieczeństwo? Myślę, że nie, ponieważ ludzie różnie mogą się zachowywać, nawet w takiej sytuacji. Na co dzień, co do zasady, wydaje mi się, że jednak nie pomaga, no ale po to się go stosuje, żeby pomagał właśnie w tych wyjątkowych sytuacjach, także nie jestem do końca przeciwny, o tak powiem. Absolutnie tak. Tyle co do tylu przestępstw dochodzi w Warszawie, że monitoring jest jak najbardziej wskazany. Na pewno ułatwia pracę służbom miejskim, policji. Myślę, że w pewnym sensie na pewno tak, natomiast jest to bardziej, myślę, skomplikowana kwestia. Moje poczucie mi poprawia. Osobiście tego nie odczuwam, ale na podstawie informacji z prasy, z telewizji, gdy dochodzą sygnały, że uzyskuje się cenne informacje na podstawie monitoringu, myślę, że ma to jakiś sens. A gugu? A czy czuje, jakby Pani to ograniczało Pani wolność? Tak, myślę, że ogranicza to moją wolność, ale też kontroluje mnie, tak? Uważam, że nie ogranicza w żaden sposób. Dla pewnych celów może być to na pewno użyte jako ograniczenie pewnej wolności. Nie, bo tak jak powiedziałem, akurat w moim przypadku, ja nie dokonuję przestępstw, wykroczeń ani niczego takiego. Bo boję się, żeby nie było to przesadzone tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie na każdym kroku ludzie już tam się czują inwigilowani. A czy jest Pani za rozbudową sieci monitoringu w Warszawie? Myślę, że nie. Za rozbudową nie jestem. Absolutnie tak. Wszystkie nowoczesne metropolie rozbudowują monitoring. Uważam, że absolutnie powinien być. Stan obecny jest zadowalający. Pod warunkiem, że ta rozbudowa dałaby szansę na szybsze złapanie potencjalnych przestępców. No jeżeli się okaże, że kamera patrzy mi w oko wszędzie, tak, z każdej strony, to nie wiem. Ale generalnie, że jeżeli jest idea główna, że mamy się czuć bezpiecznie, to tak. Bardzo dziękuję za wywiad. Monitoring undeniably improves our safety, but at the cost of our privacy.
Many people think that the expansion of network monitoring leads to the dark vision of Orwell's Invigilation. How much privacy are you willing to sacrifice for safety?